co widzimy? Że mamy doskonałe polityki zaprojektowane przez mainstreamowych ekonomistów, a emisje cały czas wzrastają. No i oni mówią, to nie nasza wina, świat jest niedoskonały. Ekonomia złożoności ma modele, które pozwalają rozumieć, jak dochodzi do polaryzacji opinii, jak dochodzi do różnych mód, jak dochodzi do tego, że pomimo kryzysu klimatycznego, rygorystycznych polityk, przeciętna osoba emituje więcej. To jest właśnie bardzo ciekawe, że pani powiedziała słowo wygoda, ponieważ to jest właśnie coś, z czym najbardziej się zmagamy, że ewolucja jest całkowicie przeciwko nam w tej walce ze zmianami klimatycznymi. Jest wiele domen, w których możemy zmienić swoje zachowanie, ale ja nie chcę tutaj być tym moralizatorem, który powie, proszę nie jeść mięsa, proszę nie latać samolotem, nie daj Boże wsiadać do samochodu. Jest pewien umiar, coś, co możemy wszyscy osiągnąć kolektywnie. W serii Pokolenie NCN rozmawiam z 15 badaczkami i badaczami pracującymi w polskich ośrodkach naukowych. Moją dzisiejszą gościnią jest pani profesor Karolina Safarzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych, zajmuje się ekonomią złożoności i ekonomią behawioralną i tworzy modele teoretyczne, które służą projektowaniu optymalnych rozwiązań politycznych i ekonomicznych wykorzystywanych w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wszystko się zgadza, potwierdzam. Tradycyjna ekonomia nie znajduje rozwiązań dla współczesnych wyzwań? To jest takie skomplikowane pytanie, ponieważ tradycyjna ekonomia oczywiście zajmuje się ważnymi współczesnymi wyzwaniami, takimi jak nierówności, zmiany klimatu, ubóstwo, inflacja, kryzysy finansowe. Tylko podchodzi do nich w inny sposób niż ekonomia złożoności i ja będę twierdziła, że w dość wyidealizowany, co sprawia, że te polityki, pomimo że są efektywne i eleganckie, nie sprawdzają się w rzeczywistości. I nie będę się wypowiadała na wszystkie kryzysy, jakimi zajmuje się ekonomia, tylko tym jednym, którym ja się zajmuję, czyli ekonomią zmian klimatycznych. I rzeczywiście, co widzimy? Że mamy doskonałe polityki zaprojektowane przez mainstreamowych ekonomistów, a emisje cały czas wzrastają. No i oni mówią, to nie nasza wina, świat jest niedoskonały, my mamy tą doskonałą politykę, ale nie da się jej zaimplementować, to jest kryzys polityczny, nie ekonomiczny. Czy oby na pewno? Dlaczego w tych modelach nie uwzględniamy tego, że ta polityka jest po prostu nieakceptowalna? I dlaczego ją cały czas rozważamy jako tą jedyną i optymalną, skoro nie możemy jej wprowadzić? Więc takimi rzeczami bliżej rzeczywistości my się zajmujemy w ekonomii złożoności. Zastanawiamy się, dlaczego ludzie odrzucają polityki, badamy, jakie będą akceptowalne, jak ewoluują preferencje. To jest coś z punktu widzenia takiego mainstreamu w ogóle niebadanego. Jak ludzie zmieniają właśnie swoje przyzwyczajenia, preferencje, oczekiwania. Ekonomia klasyczna zakłada, że mamy stałe preferencje i ekonomiści wcale nie wierzą, że tak wygląda świat, tylko jest to uproszczenie, które jest potrzebne na poczet modeli, które tworzą. W takim razie jakie są przewagi ekonomii złożoności? Jakie są też jej założenia? Że człowiek nie jest racjonalny. To jest pierwsze. Że jego preferencje się zmieniają w czasie. Ale to najważniejsze to, że jego preferencje zmieniają się w wyniku interakcji społecznych, które są ignorowane w klasycznej ekonomii, a które wydaje mi się, że wyjaśniają teraz coraz lepiej świat. Może kiedyś mogliśmy jeszcze udawać, zanim były media społecznościowe, że człowiek podejmował takie wyizolowane decyzje od społeczeństwa, ale teraz ciężko w to uwierzyć. Gdziekolwiek, cokolwiek otwieramy, jesteśmy bombardowani informacjami, które wpływają na nasze preferencje polityczne, zachowania, zakupy. Ja bym stwierdziła, że mamy sieciowy świat, że od tego się nie da uciec. I ekonomia złożoności ma modele, które pozwalają modelować takie zjawiska i rozumieć, jak dochodzi do polaryzacji opinii, jak dochodzi do różnych mód, jak dochodzi do tego, że pomimo kryzysu klimatycznego, rygorystycznych polityk, przeciętna osoba w takiej gospodarce rozwiniętej emituje więcej emisji. Na razie rozmawiamy na takim poziomie meta, a gdybyśmy zeszły do poziomu przykładów. Na przykład mamy bardzo rygorystyczne polityki związane z transportem, czyli normy, jakie samochody powinny spełniać, różne rozwiązania na poziomie miasta, a emisje z transportu w Europie ciągle rosną. Dlaczego? No właśnie to jest związane z naszymi preferencjami. Ludzie kupują coraz większe samochody, które pomimo, że są bardziej wydajne, to i tak spalają więcej, bo są coraz większe. Ludzie się bogacą. Im bardziej się bogacą, tym więcej jeżdżą. Tak? To są twarde dane. Ekonomia złożoności właśnie zajmuje się takimi
wrócę do metatrendami. Co się okazuje, że jeżeli miasta rosną, ludzie się bogacą, to emisje rosną więcej niż proporcjonalnie do wzrostu miasta, bo na przykład ludzie coraz więcej latają samolotami i te emisje na przykład wzrastają. To jest zazwyczaj ta najbogatsza grupa społeczna, która nawet jeżeli nie jest największa, to ma największy wpływ na ten wzrost emisji. I rozrost miast i tej zamożności wpływa na to. Powiedziała Pani, że częścią tego podejścia związanego z ekonomią złożoności jest założenie, że ludzie nie są racjonalni. Jak mamy się zmieniać, jeśli ekonomista powie nam, że jesteśmy nieracjonalni? Każdy z nas chce wiedzieć, że jestem mądry, mądra, racjonalna, empatyczna, dobra. Jak wpływać na zachowanie ludzi? Nie wiem, czy się zgodzę z tym, że każdy by chciał być racjonalny. Myślę, że teraz jest duże przyzwolenie na dużą emocjonalność w społeczeństwie, ale to jest na marginesie. Ekonomia z założoności nie zakłada, że ludzie są nieracjonalni. Racjonalność jest jedną z zachowań czy sposobu podejmowania decyzji i ona działa w określonych warunkach. Chciałam podać właśnie przykład zakupu samochodów, kiedy dokonujemy dużych inwestycji, ale wtedy sobie przypomniałam, że rzeczywiście tutaj też popełniamy błędy poznawcze, bo kupując samochody, zamiast się skupiać na całkowitej cenie w długim okresie, co jest sumą ceny do zapłacenia dzisiaj i eksploatacji, my się skupiamy tylko na tej cenie, którą płacimy dzisiaj, przez co kupujemy nieefektywne samochody energetycznie i płacimy i więcej emitujemy, więc tu też mamy pewne błędy. Myślę, że uświadomienie sobie tych błędów pozwala po prostu podejmować lepsze decyzje. Nie jesteśmy ich świadomi. One wyglądają, jakbyśmy podejmowali racjonalną decyzję, minimalizując cenę zakupu, ale ona nie musi być racjonalna z takiego meta spojrzenia. Ale tutaj w przypadku samochodów to obawiam się, że tak naprawdę głównym kryterium jest kryterium wygody. Tak? Więc jak motywować ludzi, żeby chcieli brać udział w tej zielonej transformacji? To jest właśnie bardzo ciekawe, że pani powiedziała słowo wygoda, ponieważ to jest właśnie coś, z czym najbardziej się zmagamy. Że ewolucja tak jest całkowicie przeciwko nam w tej walce ze zmianami klimatycznymi. Czyli jeżeli mamy preferencję na przykład do jedzenia słodyczy, która jest wpisana w nas jako ludzi, no to jest bardzo ciężko z tym walczyć. Mamy na przykład epidemię otyłości. Oczywiście nie wszyscy jedzą nadmiernie i tak dalej, ale mamy taką tendencję. I tak samo mamy tendencję do wygody. I jest to coś, co leży u podnóża, moim zdaniem, naszych problemów klimatycznych. My lubimy wygodę i będziemy do niej dążyć. Na poziomie jednostki nie ma w tym nic złego. Znaczy, ciężko powiedzieć, że to jest złe. To jest dobre, że chcemy mieć lepsze życie, ale na poziomie już właśnie meta, i przepraszam, że przeskakuję, ale ja się zajmuję tym meta. Czyli mniej mnie interesuje jednostka, co ona robi, ale bardziej co wynika z tego, że wszyscy w jakimś takim tandemie zachowujemy się w podobny sposób i jakie z tego wynikają problemy dla klimatu. No właśnie, to co tak w tandemie zmienia? Co zrobić, żebyśmy zmieniali swoje nawyki tak en masse? Tego jest bardzo dużo, bo to jest taki rozproszony system. Tych decyzji, które podejmujemy i które mają wpływ na klimat, jest dużo. No jedno to jest to, że na przykład kupując samochody, kierujemy się pewnymi modami. I ta moda na większe samochody typu SUV-y, która pojawiła się w Europie, Europa nie jest przystosowana do dużych amerykańskich samochodów, spowodowała, że wzrosły emisje. To, że chcemy mieć w ogóle samochód, na przykład w takim kraju, nie mówimy o kraju, ale na przykład w Warszawie, która ma jeden z najlepszych systemów komunikacji publicznej. Oczywiście wiem, że to jest bardzo zawsze kontrowersyjne, ale tak obiektywnie, kiedy się porównuje różne systemy, jest on bardzo dobry, a jednak mamy też jedną z największych liczb samochodów na osobę. Nie da się tego wyjaśnić samą potrzebą. Są pewne właśnie normy społeczne, które ewoluują, potrzeby, które powodują, że działamy przeciwko zmianom klimatycznym. I jest tych zachowań bardzo dużo. Jedzenie mięsa. Nadal nikt nie chce, żeby wszyscy nie jedli mięsa, jednak osiągnęliśmy jakiś poziom, że po prostu nie tylko niedobry dla klimatu, ale też dla nas samych. Nie wiem, co mogę powiedzieć jako rozwiązanie, bo to nie jest tak, że każdy musi wszystko zrobić i nie jeść mięsa, i nie jeździć samochodem. I to nie o to chodzi. To, do czego dążymy, to jest, że tego wszyscy robią za dużo. I im więcej z nas to wszystko robi, po prostu klimat tego nie wytrzymuje. Są kraje, które skorzystały już z tych narzędzi ekonomii złożoności. Są politycy, którzy mają wśród swoich doradców na przykład ekonomistów zajmujących się tą, nie wiem, subdyscypliną? Myślę, że tak, ale że nie będzie to w zmianach klimatycznych jeszcze.
ponieważ ekonomia złożoności największe sukcesy odnosi w wyjaśnieniu kryzysów finansowych i tak w ogóle wyewoluowała i stała się taką silniejszą dyscypliną w ekonomii. Nie chcę powiedzieć bardzo silną, bo nadal ona nie jest w mainstreamie, ponieważ nagle okazało się, że nie da się wyjaśniać kryzysów finansowych używając wyidealizowanych modeli z jednym bankiem, bo kryzys finansowy generalnie jest kryzysem sieci, ponieważ banki pożyczają od siebie nawzajem pieniądze, kiedy aktywa jednej instytucji tracą na wartości, ona nie może spłacić pożyczek i powoduje to takie ryzyko systemowe. I tak samo będzie z analizą zmian klimatycznych. One także będą analizowane przez sieci, to się jeszcze w tym momencie nie dzieje. Ale banki już wprowadzają modele takimi, jakim się zajmuje takie duże banki, może nie w Polsce, do swoich analiz. W jaki sposób zwykły człowiek może realnie przyspieszać zieloną transformację? Czy odejście od niszczenia na taką skalę? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ tak jak mówię, jest wiele domen, w których możemy zmienić swoje zachowanie, ale ja nie chcę tutaj być tym moralizatorem, który powie, proszę nie jeść mięsa, proszę nie latać samolotem i proszę nie daj Boże wsiadać do samochodu. Jest pewien umiar, coś, co możemy wszyscy osiągnąć kolektywnie. I być może po prostu potrzebujemy lepszych polityk w skali makro, to po pierwsze. No musimy inwestować w odnawialną energię, to na pewno. Musimy redukować jakby nadmierną ilość tych lotów, jazdy samochodem, czy jedzenia mięsa. Te polityki są wprowadzane na Zachodzie, ponieważ na przykład właśnie Holandia jest takim dobrym przykładem, wprowadziła ostatnio, wydaje mi się, zakaz reklamy mięsa, co się jeszcze do tej pory nigdzie nie wydarzyło. No więc możemy tylko tak powoli wpływać, żeby ludzie trochę mniej robili tego wszystkiego, co wiemy, że wzrasta. Przepraszam, bo wiem, że tak pani by pewnie chciała, żebym ja tak powiedziała konkret, żeby każdy mógł pójść i sobie zmodyfikować zachowanie. To tak nie wygląda. Skoro założyliśmy, że ludzie nie są racjonalni, a pani zajmuje się modelowaniem, to chciałabym jeszcze, żeby pani mi opowiedziała, jak wygląda ten warsztat badawczy, a później jak ten warsztat może wpływać na decyzje publiczne. No akurat mój warsztat badawczy to jest robienie dużych modeli makroekonomicznych i one są duże przez to, że zamiast mieć tą jedną wyabstrahowaną jednostkę, jak w klasycznych modelach, ja mam całe sieci agentów. Teraz coraz bardziej używam danych, żeby kalibrować zachowania tych agentów, co powoduje, że te modele są bardzo duże, bo badamy właśnie, jak ludzie na siebie wpływają i jak to wpływa na ich zachowania, które kolektywnie doprowadzają do nadmiernych emisji. To jest na konkretnych przykładach lokalizacji, tematach? Bardzo różnie. Czasami robię teoretyczne modele, żeby uchwycić jakiś mechanizm. Ostatnio akurat badaliśmy, jak wpływać na zachowania konsumentów dotyczących tego, co jedzą, właśnie za pomocą modeli sieciowych i używaliśmy danych dla Austrii, czyli zrobiliśmy taki bardzo duży model z dość dużą skalą ilości tych konsumentów i jak mogą na siebie wpływać, żeby jeść mniej mięsa i żeby w ten sposób zredukować emisje cieplarniane. A czy takie badania są badaniami na zamówienie, czy jest to kwestia jakby pani tematyki badawczej? Nie, jest to kwestia mojej tematyki badawczej. Byłoby to wspaniałe, gdyby ktoś się chciał zamawiać, bo to znaczyłoby, że decydenci bardzo poważnie traktują ten temat, ale na razie to się jeszcze nie dzieje. Ale istnieje taka możliwość, że powiedzmy, że decydenci uznają, że pewne zmiany w polityce klimatycznej na poziomie właśnie wpływania na zachowania jednostkowe należy wprowadzać, czy można wprowadzać i profesor Karolina Sawarzyńska jest w stanie przygotować takie modele. Pewnie tak. Pewnie tak. Co się wydarzyło, kiedy był COVID, bo wtedy na przykład modele, którymi się zajmuję, stały się bardzo popularne, bo nagle się okazało, że to, jak COVID się rozpowszechnia w społeczeństwie, zależy od kontaktów. No, a żeby mieć te kontakty, znowu modele takie dominujące, epidemiologiczne, one są zagregowane. Przewidują bardzo dobrze dynamikę pandemii, ale nie jak wpływać na zachowania ludzi w sieciach, a od tego zależał właśnie sukces opanowania pandemii. Mówimy o agentach, modelach. Rozumiem, że siedzi pani przed komputerem i co pani widzi? To jest tabelka w Excelu? Co to jest? Mam tabelę w Excelu, bo ja akurat lubię tak oldschoolowo patrzeć na dane, chociaż teraz te bazy danych są naprawdę bardzo duże. Pomimo to zawsze biorę sobie jakiś wyrywek i analizuję je sobie, powiedzmy, ręcznie.
Ale generalnie to będą kody, które piszę. To jest mój główny warsztat badawczy. Powiedziała Pani kiedyś w jednej z wypowiedzi medialnych, że naukowcy często przywiązują wagę do tej czy innej publikacji i cieszą się, że coś się ukazało, a tak naprawdę liczy się realna zmiana. Realna zmiana w stanie wiedzy, wniesienie jakiejś własnej cegiełki, czy po prostu też wpływ na rzeczywistość społeczną. I o jakiej zmianie myśli Karolina Safarzyńska? No na pewno zapobieganiu zmianom klimatycznym, ponieważ ten problem jest naprawdę palący. O nim się coraz więcej mówi, ale mi się wydaje, że skala tego problemu nie jest zrozumiała przez bardzo duże grupy społeczne. Zmiany klimatyczne będą wpływały na życie każdego i jest to coś dla mnie bardzo ważnego. Nie wiem, w jakim kontekście to powiedziałam, mogę się tylko domyślać, ponieważ naukowcy bardzo często walczą o różne teorie. Jest to bardzo ważne, żeby nauka się rozwijała, jednak czasami właśnie ta walka o najlepsze publikacje, o najlepsze teorie, o cytowania, gdzieś gubi to, że wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, który jest naprawdę skomplikowany i wymaga jakiegoś takiego kolektywnego wysiłku. Więc być może to, co miałam na myśli, jest, że trochę byłam rozczarowana, w jaki sposób nauka ewoluuje, będąc taką naprawdę teraz, jest to bardzo konkurencyjny system oparty o sukces jednostki, nawet w uzyskiwaniu grantów, który nie sprzyja temu kolektywnemu myśleniu, żeby rozwiązywać globalne problemy. Sztuczna inteligencja. Czy ona jest dla Pani zagrożeniem? Czy ona zastąpi osoby zajmujące się modelowaniem? Nie wiem, jak będzie za 10 lat, bo są przewidywania, że za 10 lat ona przewyższy naszą inteligencję bardzo znacząco. W tym momencie wydaje mi się wielką pomocą, szczególnie dla osób, które modelują. Godzinami można szukać prostych błędów w kodzie. Sztuczna inteligencja to może zrobić w sekundę. Oszczędza po prostu czas przy technicznych, różnych zadaniach. Jaki wpływ na Pani pracę miało finansowanie z Narodowego Centrum Nauki? Ogromny. Pewnie tak jak tutaj większość osób. Ja wróciłam do Polski i rzeczywiście po doktoracie i nie wiem, czy bym mogła zostać w Polsce bez finansowania NCN-u. Teraz jest lepiej w nauce, bo są różne programy, szczególnie na Uniwersytecie Warszawskim, ale zanim one były wprowadzone, nie było finansowania na podstawowe zadania badawcze, na wyjazd na konferencje, na zakup laptopa. Już nie mówię o budowaniu zespołów, które są tylko i wyłącznie finansowane przez granty. Więc po prostu nie byłoby możliwe funkcjonowanie nauce poza lokalną. Dziękuję bardzo. Moją gościnią dzisiaj była pani profesor Karolina Safarzyńska. Dziękuję bardzo.